Wszystko można, bo nikt wam niczego nie może zabronić. Prawda jest jak dupa, każdy siedzi na swojej. I powiedziała, że tak nie jest, że to jest w ogóle bullshit, to co my mówimy. Czy ja przyszedłem się tutaj z kimś pokłócić, czy ja przyszedłem tutaj kogoś obrazić, czy ja przyszedłem komuś udowodnić, że ja jestem najważniejszy, ja mam rację. Czyli pożądam kogoś, czegoś, tej osoby konkretnej. Wiem, że tylko z nią. Nie ma znaczenia, czy ktoś się z czymś zgadza, czy nie zgadza. Bo na przykład ktoś mi teraz powie, że ja nie wierzę w to, co ty mówisz. No to o to chodzi. Nie wierz właśnie. Przetestuj na sobie. Ja zawsze polecam. Przetestuj. I nie ma co komu udowadniać. Jaką to ma wielką pupę, czy ma ładną, brzydką, okrągłą, płaską, nie ma znaczenia. To jest ciągle ta sinusoida. Czyli mam partnera, udało się. Góra sinusoidy. A potem się coś pieprzy, że tak powiem. I dół, depresja. To ja go znowu przyciągnę. Udało się. Góra sinusoidy. Potem znowu źle. I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj temat tego live'a nazwałem go, nie wiedziałem jak, nazwałem go Ja Jestem, bo koniec końców to o to w tym wszystkim właśnie chodzi, żeby... A ja wrzuciłam taki cytat Rumiego do maila. Żeby dotrzeć do tej esencji tego, kim naprawdę jesteśmy. Mhm. Mogę przeczytać ten cytat dla was. Nie wszyscy otworzyli maila zapewne, więc no. Poza tym też nie wszyscy otrzymali. Ci, co otrzymali, to już go znają, a teraz tutaj dla was. Twoje zadanie nie polega na szukaniu miłości, ale zaledwie na szukaniu i znajdowaniu wszelkich barier w sobie, które przeciwko miłości wzniosłeś. I w sumie zdecydowaliśmy, że to będzie temat dzisiejszego spotkania. Właśnie jak sobie genialnie tworzymy wszelkie problemy w życiu i podnosimy bariery, podnosimy granice, które jedyne co nam robią, to obniżają jakość życia. I jak to się przejawia w takim świecie rzeczywistym. Tak? Więc o tym dzisiaj powiemy. Kurczę, Andrzej akurat napisał, że spotkałem miłość swojego życia. I dobrze. Cieszymy się, dopingujemy fantastycznie. A ja spotykam co 5 minut generalnie. Bo wiecie, my jak mówimy o miłości, to raczej myślimy o partnerze, partnerce. Jak mówimy o Bogu, to widzimy faceta. Nawet jeżeli dzisiaj świadomie wiemy, że nie ma czegoś takiego, to podświadomie i tak wierzymy w to. Personifikujemy Boga. Patrzcie na wszystko jak na miłość. O, taka wskazówka. Fajnie jest się zakochiwać co chwilę w kimś. We wszystkim. Bo pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć więcej miłości w swoim życiu, to musi wyjść od was, czyli wy musicie tą miłość dać najpierw, albo zacząć ją zauważyć w ogóle, że ona istnieje. Aczkolwiek tak jak dzisiaj gdzieś tam napisałem w jakimś komentarzu, z tych wyższych poziomów świadomości, z tych wyższych poziomów zrozumienia, to miłość też jest tylko pewną etykietką. To też nie jest nic prawdziwego, tak jak tutaj nic nie ma prawdziwego, to już takiego wyższego trochę poziomu zrozumienia, więc to jest ten taki stan, do którego dążymy, do którego pragniemy, ale też do pewnego momentu, bo jeżeli go osiągniemy, no to zauważamy, że kurczę, to jednak jest chyba coś dalej, że to nie tylko tą miłością człowiek żyje i często się mówi, że to wszystko jest miłością i tak boską miłością i tak dalej, ale to jest tak naprawdę tylko kolejna etykietka, gdzie w tym najwyższym rozumieniu to nie ma rzeczy jak dobro i zło, miłość, niemiłość. Tam takie w ogóle jakiekolwiek definicje nie istnieją, tak? Więc czasami można sobie gdzieś z tego poziomu też na to spojrzeć. Wiadomo, żyjemy gdzie żyjemy, nogi na ziemi cały czas, ale tą głowę w chmurach warto też czasami właśnie przez chwilę chociażby mieć. Dobra, coś chciałaś jeszcze, Magda, dodać? Czy ja mam lecieć, czy ja mam mówić? Nie, zaczynaj. Zaczynaj. W sumie nie wiem, nawet nie wiem od czego zacząć, może zacznę od początku po prostu. Skąd ten temat, w ostatnim czasie zaczął ten temat wracać, jakoś my w sumie rzadko mówiliśmy o tych równoległych rzeczywistościach, aczkolwiek w pewnym sensie wydaje mi się, że w tym co mówimy ja na to nie zwracam uwagi, bo ja tak nie mówię wprost, że teraz będę mówił o równoległych rzeczywistościach i teraz zaczynamy mówić o tym, tylko my w naszym takim codziennym, potocznym rozumowaniu gdzieś cały czas ten koncept jest zawarty, może tak. We wszystkim, co mówimy, jest zawarty ten koncept, więc nie wymieniamy go z nazwiska.
ale jakoś wróciło do mnie w tym tygodniu i gdzieś tak, z jednej strony ktoś rzucił ten temat, z drugiej strony ten temat się pojawił, gdzieś tam coś obejrzałem, jakiś materiał, który o tym mówił i mówię, kurde, to nigdy nie takie rzeczy nie pojawiają się przypadkowo, więc to jest dobry moment na to, żeby zwrócić też waszą uwagę ku temu i zaczęło się w sumie chyba pierwszym takim bodźcem, jak napisała jedna dziewczyna tu, że nie spodobała jej się moja odpowiedź. I powiedziała, że tak nie jest, że to jest w ogóle bullshit, to co my mówimy i tak dalej, ponieważ no, trzeba rozróżnić tak naprawdę. To może wrócę do początku. Powiedziała, że nie, jaka była moja odpowiedź, bo tam było oczywiście chodziło o słynne manifestowanie tak zwanego SP, czyli special person, czyli jakiegoś takiego swojej wyjątkowej osoby, którą gdzieś tam... Tak, czyli wymarzonego partnera. To właśnie, to dziękuję. Wymarzony partner to jest chyba ten special person, czy Tak. specific czasami to mówią. Ja już nie wiem, SP albo wymarzony person, partner, tak. mówimy tak, wymarzony partner. Najlepiej po polsku. Bo czasami to jest też dokładnie, nie każdy wie, o co chodzi. W sensie, że osoba specjalna, tak? Osoba specjalnej troski, tak zwana. Tak. Bo my na nią się bardzo w sumie troszczymy. Jeżeli chodzi, ja tak sobie teraz zażartuję, nie? Ale mam nadzieję, że rozumiecie, że my często żartujemy. Jeżeli chodzi właśnie o tego SP, to rzeczywiście ta osoba staje się trochę specjalnej troski, nie? Bo my tam tyle ładujemy po prostu tych afirmacji, ja nigdy nie wiedziałem. Tak się zastanawiamy nad nią, tak się martwimy albo myślimy o niej tak jakby się martwiło o specjalnej troski dziecko trochę. Nie, to Żaneta powiedział, to jest specific person, czyli, specific. ale on się robi special, ale on się robi konkretna. special. On się robi z czasem special. Czyli załóżmy, że to jest ta wymarzona osoba. I pytanie, czy, nie pamiętam, czy ona zapytała się, czy można to robić. Można. Moja odpowiedź była, że można. Oczywiście wszystko można, bo nikt wam niczego nie może zabronić i to zawsze jest okej, to co robicie. Tylko ja powiedziałem, że można, ale nie warto. Dlaczego nie warto? Ponieważ ja bym tutaj najlepiej czym bym się posłużył, bo to jest taka zawsze deska ratunkowa. Zaraz wam pokażę zresztą. Dlaczego w pierwszym punkcie, dlaczego nie warto tego robić, bo tych punktów to jest wiele. Dlaczego nie warto ogólnie manifestować jakichkolwiek konkretnych rzeczy. Zresztą mówiliśmy o tym na bezpłatnym szkoleniu, dlaczego też ta nasza manifestacja nie działa tak, jakbyśmy chcieli. I jeszcze tak tytułem wstępu, kochani, możecie się z czymś zgadzać albo nie zgadzać. Właściwie to nie ma znaczenia, czy ktoś się z czymś zgadza, czy nie zgadza, albo co kto mówi, bo jak to się mówi, znowu przepraszam za słownictwo, ale prawda jest jak dupa, każdy siedzi na swojej i nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda. Istnieją pewne zasady wszechświata, które dotyczą każdego i my się tylko i wyłącznie na nich opieramy. Możemy rzucać tutaj definicje różnych słów. Dopóki każdy z nas nie poczuje, co to jest, to trudno będzie gdzieś tam porozumieć się na tej samej płaszczyźnie słowami. Ja myślę, że większość z was tego doświadczyła, prawda? Najprostszy przykład, kiedy próbujemy w domu komuś przemówić, powiedzieć, słuchaj, powinieneś robić inaczej, albo powinieneś myśleć inaczej. Ja wiem, jak powinieneś robić. I to jest jak rzucanie grochem o ścianę. Ja ci pomogę. To jedyne, co możemy zrobić, to jeżeli czujemy, że to jest ten moment, że to jest ten czas, ktoś może wejść z nami w jakąś rozmowę, ale nie kłótnię, tylko w rozmowę, to możemy się podzielić tym, co jest w nas w tym momencie. I ta osoba albo będzie miała podobne zrozumienie, ale nigdy takie samo, albo będzie miała podobne zrozumienie, albo będzie miała zupełnie inne. Więc czy ktoś się zgadza, czy nie zgadza, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Pytanie. Dlaczego, i to każdy powinien sobie zadawać, i dlaczego ja zadaję to pytanie w tym momencie, albo dlaczego ja tworzę taką odpowiedź i jaki ja mam w tym cel? Bo czy ja przyszedłem się tutaj z kimś pokłócić, czy ja przyszedłem tutaj kogoś obrazić, czy ja przyszedłem komuś udowodnić, że ja jestem najważniejszy, ja mam rację, a wiecie, że internet jest pełen hejterów i po prostu dzień bez hejtu, dniem straconym, nie? Mamy szczęście, że tutaj nie mamy okazji doświadczać, co prawda tam na przestrzeni roku tam
pojawiło się parę osób, które miały odmienne zdania, aczkolwiek na taką ilość osób, które tutaj są, to i tak jest naprawdę wyjątkowo. Więc tak, kochani, więc to nie ma znaczenia, czy my się z czymś zgadzamy, czy nie zgadzamy. Na ten moment w naszym życiu coś jest dla nas właściwe, coś dla nas wydaje się najlepsze i z tego korzystamy. I dzisiaj na przykład osoba, która jest na poziomie 100, czyli na poziomie strachu, będzie uważała, że na świecie jest mnóstwo zagrożeń, można umrzeć, a osoba na poziomie 500 będzie śpiewała piękne piosenki, tak? I się cieszyła każdą chwilą. Więc nie ma znaczenia, jaki komunikat do nas dociera często, tak? Oczywiście nie, no warto słuchać, warto, żeby nie wyciągać tego z kontekstu, warto słuchać, obserwować, tylko że osoba na poziomie 100 nie ma tej umiejętności, tak? Wyciągania lekcji dla siebie. Osoba na poziomie 500 już tak. Więc do brzegu. Nie ma znaczenia, czy ktoś się z czymś zgadza, czy nie zgadza, tak? Pamiętajcie, prawda jest jak pupa. Każdy siedzi na swojej i nie ma co komu udowadniać. Jaką kto ma wielką pupę, czy ma ładną, brzydką, okrągłą, płaską, nie ma znaczenia. Można powiedzieć, jest i nie ma uniwersalnej prawdy. Jedna uniwersalna prawda istnieje, ale ona jest poza naszym zasięgiem, można powiedzieć, a to, co każdy tutaj na tym ziemskim, że tak powiem, padole uważa za prawdę, no to tylko każdy ma swoją i każdy ma swoją tak naprawdę interpretację tego, co jest. Bo tutaj właśnie w nawiązaniu też do tych równoległych rzeczywistości, to my tak naprawdę korzystamy z zasobów tego, co już jest. I w zależności od tego, jaką my mamy ten wewnętrzny kompas prawdy u nas jest, na który kierunek ustawiony, to w takim kierunku będziemy szli i takich przygód będziemy doświadczali. To jest bardzo ważny pierwszy wniosek. Ale dlaczego? Wracając tutaj do tych specific person, bo specific person to nie jest osoba też. Specific person to są pieniądze, to są zarobki, to jest zdrowie. Czyli persona, tak? To jest specific thing, można by powiedzieć. To by było bardziej może takie konkretne. Persona jako obiekt. Aczkolwiek największą popularność to zyskało jako właśnie SP, czyli manifestowanie tego wymarzonego partnera, a dla mnie ulubionym moim tym przykładem jest manifestowanie swojego ex. To już dla mnie jest rewelacja. I dlaczego tak mówię dość sarkastycznie, mimo że to jest problem, który dotyka bardzo wielu osób i z którym się borykają i po to tak naprawdę tutaj też między innymi pewnie dzisiaj są. Lub na innych grupach, gdzie mają pokazane, jak można to robić albo jak tego nie robić. Chodzi o to, że jak mamy taką swoją special thing, czy jakąś taką wyjątkową rzecz, której się złapiemy, to powiedzcie nam, z którego poziomu jest to pragnienie posiadania tak naprawdę za wszelką cenę. Bo to często jest tak, że nieważne, czy jeżeli chodzi tutaj szczególnie tych partnerów, nieważne, czy ta osoba ma innego partnera, czy nie ma, czy jest w związku z kimś, czy nie, przecież są równoległe rzeczywistości, więc nikomu nic złego nie robię. Ale tak na trzeźwy rozum, osoba, która wie i używa prawa przyciągania, czy prawa założenia do swoich takich celów, żeby osiągnąć jakąś korzyść dla siebie, jaki to jest poziom według was, według skali Hawkinsa? Powiedzcie nam. 125, 150, tak, pożądanie. Przede wszystkim pożądanie. Ale też, wiesz co, bo to wskazują na strach. I to jest prawda. Ja też ostatnio bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest pożądanie. Czyli pożądam kogoś, czegoś, tej osoby konkretnej. Wiem, że tylko z nią, że ona da mi ostatecznie to spełnienie, to poczucie bezpieczeństwa, radość, bo pamiętam, że było z nią super przez 2 tygodnie i na pewno w takim razie będzie super z nią w dłuższym okresie czasu i wtedy, tak można powiedzieć, wtedy można umierać. Jak już go uzyskam, tą osobę albo ten cel, jestem spełniona, można umierać, moje życie dokonało się. Ale chyba każdy sobie trzeźwo myślący osobnik zdaje z tego sprawę, że tak nie będzie. Ile razy mieliście w swoim życiu takie sytuacje, gdzie mówiliście sobie, że jak będę miała to wtedy wszystko się zmieni. I po czym osiągałeś to
i nic się nie zmieniało. Tak samo jest dokładnie ta sprawa dotyczy pieniędzy. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Jim Carrey, którego bardzo szanuję, bo jest jednym z niewielu aktorów, który mówi jak jest. Posłuchajcie sobie szczególnie wypowiedzi jego z ostatnich lat. Mówią, że odleciał, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że zrozumiał po prostu, czym wszystko to jest. I on mówi, że zawsze jego takim marzeniem było to, żeby wszyscy ludzie zarobili wszystkie po prostu pieniądze tego świata, by mieli tyle pieniędzy, ile tylko pragną, żeby tylko po to, żeby zobaczyli, że właśnie nie o to chodzi w życiu. Aczkolwiek to mówi się, wracając, pieniądze szczęścia nie dają, ale z drugiej strony tak samo można powiedzieć o relacji, że to też to da ci chwilowe szczęście, chwilowe spełnienie, ponieważ dlaczego? Po pierwsze, manifestujemy z poziomu pożądania 125. No to kogo przyciągniemy? 125. W jakiej rzeczywistości spotkamy tą osobę, którą chcemy przyciągnąć, tego naszego księcia z bajki? Magda nieraz to używa tego porównania, ja do tego wrócę za tydzień, narysuję wam, to będzie łatwiej. Jak mamy budynek, załóżmy, 10-piętrowy i jesteśmy na pierwszym piętrze, a ten nasz partner jest na 6. piętrze, a my tylko biegamy po korytarzu na pierwszym i krzyczymy i mówimy tutaj, tutaj. I on może nas nawet słyszeć, ale jest na 6. i nas nie zobaczy nigdy, bo się nie zejdziemy. Chyba że go ściągniemy, windą mówię, chodź do nas i wtedy będziemy na tym 125. Ale co się wtedy stanie? Wtedy i ja kiedyś rzuciłem taki temat, moje wejrzenie w tą sprawę, że nawet gdy się, bo to jest oczywiście możliwe takiego partnera sobie przyciągnąć i mieć takiego tego konkretnego, co chcemy, żeby nawet nie, że rzucamy tylko cechy, tylko ta osoba, Krzysiu Nowak z klatki 2C, bo ja go kocham od zawsze i to on musi być. No i taki Krzysiu faktycznie u nas się pojawi. Tylko co wtedy? Czy nasze podświadome przekonania, które doprowadziły nas do stanu sprzed tej manifestacji, czyli do życia w strachu, w pożądaniu, w niezadowoleniu, jak długo będziemy w stanie tą manifestację utrzymać? Pamiętajcie, że manifestacja dzieje się w każdej sekundzie naszego życia. Cały czas jest tylko teraz. Nie ma przeszłości, nie ma przyszłości. To nie jest tak, że jak sobie zmanifestujemy coś w danym momencie i mówimy, okej, odhaczone to już mam, bo to jest tylko na teraz. A w następnym teraz, kiedy dalej będziemy na poziomie pożądania, a wtedy już nawet nie będziemy na poziomie pożądania, bo będziemy na poziomie strachu, bo będziemy się bali, żeby tej osoby czasem nie stracić. Bo jak już tyle wysiłków w to włożyliśmy, tak się staraliśmy, to jest jak z pieniędzmi. Ciężko pracujemy, mamy je. I tak się boimy o nie, że chowamy je gdzieś do banku, pod łóżko, nie wydajemy ich. I co się wtedy dzieje? Najczęściej zdarzają się takie sytuacje, w których te pieniądze tracimy. Ludzie, którzy wygrywają na loteriach grube miliony, setki, dziesiątki milionów, według badań w ciągu kilku najbliższych lat kończą z większym długiem niż mieli przed wygraną. Bo to jest to właśnie brak tego wibracyjnego dopasowania się do takich kwot. I jak my sobie też takiego księcia z bajki chcemy, no chyba, że jednak wolimy po prostu go mieć na poziomie 100, no to wtedy będzie mam go, jak to mówią, stabilnie, ale na takie słowo. Jeszcze nie ma 22, to nie będziemy głośno mówili. Ale cecha. Ale cecha. Właśnie. Kiedyś przez samo H pisałem, ale pani od polskiego powiedziała mi, że to jest cecha. I to jeszcze w 3. klasie podstawówki już tak nas nauczyła. Nieważne. Więc pytanie, gdzie wy chcecie być? Bo jak chcecie być tutaj w tym poziomie, i jeszcze wracając do tego, jak długo w taką manifestację jesteście w stanie utrzymać? Ile was to energii i wysiłku kosztuje? I to ciągłe myślenie o tym, czy to jest to i tak dalej, spowoduje, że prędzej czy później, w moim mniemaniu, sami stwierdzicie, że to nie było warto. A osoby, które tu są i które miały takie doświadczenia, że wróciły do tych partnerów swoich poprzednich i tak dalej, albo osiągnęły to, co chciały osiągnąć, to po latach mówią, że że to jest bez sensu. A jeżeli w ogóle chodzi o prawo założenia, to takie podejście to jest nie krok w tył, tylko to jest 10 kroków w tył. Bo to jest ciągle inaczej. To jest to, co ja zauważyłem. To jest branie dla siebie, wyciąganie z pewnej całej układanki pewnych elementów, które wam pasują
do waszego życia i wykorzystywanie ich, bo ktoś im powiedział, że tak można. Sami tego nie sprawdziliście najczęściej. Sugerujecie się innymi osobami, że one tak powiedziały, czyli można. Można robić wszystko i rób ta, co chce ta, bo są równoległe rzeczywistości, to ja za to nie odpowiem. A ja wam powiem, że odpowiecie. Bo nie odpowiecie na to, jeżeli jesteście na poziomie 400-500 w górę. Tam za to nie odpowiecie. Dokładnie. Bo tam nie ma już karmy, tam to was nie dotyka. Ale jak jesteście na poziomie 400-500, to wy nie chcecie takich rzeczy. To mniej więcej taki przykład, jak mamy, ja mieszkałam w Azji przez pewien czas i Hongkong to jest jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, gdzie na przykład wychodzę do restauracji, wychodzę do klubu i wszyscy znajomi mówią, zostaw tutaj torebkę, idziemy do następnego klubu, a za godzinę wrócimy. Ja pytam, no ale jak mam zostawić torebkę w klubie jednym? Przecież ktoś mi zabierze, a oni nie, nikt tu nie dotyka twoich rzeczy. I rzeczywiście mieliśmy klawień przez jedną noc ze znajomymi, zostawiliśmy swoje wszystkie rzeczy, laptopy, portfele, telefony, płaszcze w jednym barze i rano wracaliśmy, wszystkie rzeczy leżały. Innego dnia poszłam na plażę, byłam sama, zostawiłam wszystkie swoje rzeczy, poszłam gdzieś tam chodzić po górach, pływać, wracam, wszystko leży. I ktoś mnie zapytał, ktoś bliski po powrocie, mówi tak, ale jak tak wszystko leżało, to nie miałaś ochoty czegoś wziąć? Nie? Przecież ludzie zostawiają telefony, pieniądze, biżuterię, nie miałaś takiej pokusy? Ja tak, a czemu miałabym mieć, prawda? No i widzicie, ktoś mnie pyta z takiego niższego poziomu, że ale co ja bym wziął, czy ja bym wzięła? A ja tak patrzę z zupełnie innego poziomu, na zasadzie nie moje nie dotykam. Nie? Więc jeżeli my jesteśmy wysoko na skali, to absolutnie nawet nie mamy pomysłu takiego, żeby coś wziąć, żeby coś zabrać. Ja oczywiście w tym Hongkongu zapytałam przez pryzmat, że tak powiem, tego, co no, w Europie się dzieje, prawda? Że gdzieś tam zawsze ostrzegają, uważaj na kieszonkowców, trzymaj swoją torebkę i tak dalej, więc było to dla mnie wtedy zaskoczeniem, ale bardzo szybko w to weszłam i bardzo szybko temu zaufałam i super mi się to podobało. Ale znowu, wracając do samej skali, poniżej 200 zawsze będziemy widzieć ryzyko, zawsze będziemy pożądać czegoś, zawsze będziemy żyć w takim, że musimy coś mieć, nie? W takim poczuciu. Im wyżej na skali jesteśmy, tym absolutnie takie rzeczy nawet do nas nie przychodzą. Ja kiedyś napisałam taki post, jak nie wymanifestowałam swojego ex, bo jak weszłam na internet i zaczęłam czytać różne posty dziewczyn o tym, jak radzą sobie, jak przyciągnąć swojego byłego z powrotem i od razu mi się skojarzyło to z tymi wszystkimi kursami manipulacji do tego, co zrobić, co powiedzieć, jaką strategię zastosować, żeby twój były czy twoja była wrócili do ciebie. I manipulacja to jest kłamstwo, to jest poziom kłamstwa, tak? Czyli działa na krótko bardzo i ta wibracja nigdy nie jest budująca, nie jesteś w stanie na tym poziomie stworzyć czegoś fajnego, takiego o czym marzysz, czyli nie będzie księcia na białym koniu, nie będzie, nie wiem, fantastycznych, romantycznych wieczorów i tak dalej. One się pojawiają ale tylko na krótko, a potem jest po prostu tragedia w tym związku. Więc jak ja zobaczyłam te posty, tak sobie myślę, kurde, co te dziewczyny sobie robią? Więc napisałam post, jak nie wymanifestowałam swojego ex, gdzie napisałam, czego nie zrobiłam, jak zrozumiałam, że tego nie warto robić i co się wtedy pojawiło jako rezultat. O, dziękuję, jeśli ktoś czytał ten post. Więc tak, każdy znajduje swoją własną drogę. Słuchajcie, jeżeli dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że czujemy to pożądanie i bardzo czegoś chcemy, czy pieniądze, czy zdrowie, czy konkretna osoba, to oczywiście wiecie, że to jest nasz etap pewien, ale za jakiś czas, jeżeli jesteście w rozwoju duchowym, jeżeli przyjmujecie do siebie różne perspektywy, różne wnioski, szukacie inspiracji, za jakiś czas przyjdzie inna perspektywa, bo to się będzie zmieniać, jeżeli tutaj jesteście i się rozwijacie, tak? Znaczy w sensie w tym obszarze, czyli tej świadomości. Więc dzisiaj, nawet jeżeli to czujecie, to wam się to zmieni. Niektórzy gdzieś tam tymi pazurami się jeszcze trzymają tego, że ale to trzeba tak zrobić, bo można i wszystko można. My znamy osoby, które są na poziomie naprawdę 100, 150 i manifestują. Świetnie, bo do tego jest proces. Robisz A, B, C, D i się zjawia. Pytanie, co później?
tak? Bo nie jesteś stale w tych wibracjach, nie? Tylko gdzieś tam manipulacyjnie się przyciągnęło. Więc jak dla mnie te wszystkie takie techniki zrobię, bo mogę, tak? To jest manipulacja. Znaczy to jest to, co powiedziałem, to jest, bo to ciągle też gdzieś nawiązuje do tego komentarza, który się u nas na grupie się pojawił, że przecież teoria równoległej rzeczywistości zakłada, że ja w tej rzeczywistości, w której jestem, to tą osobę biorę, a ona w swojej jest na przykład dalej z tym swoim partnerem i tak dalej. Tak nie jest. Ja za tydzień wam powiem, jak ja to widzę, bo kiedyś też tak myślałem, powiem wam. To nie jest tak, że od zawsze miałem to wiedzenie i to się muszę do tego też przyznać. Jeszcze parę lat temu też tak mówię, kurczę, tak zacząłem słuchać o tych równoległych rzeczywistościach, mówię, kurde, no to ma sens, to ma się mniej więcej wszystko spina i zgadza, ale patrząc nawet przez pryzmat tego, bo tutaj nie jest oczywiście żadną tajemnicą, że mamy taką, powiedzmy, w pewnym sensie zaprzyjaźnioną grupę Neville'a Goddarda, gdzie tam jego są nauki są tam pokazywane, aczkolwiek musicie też wiedzieć, że i ta osoba właśnie stamtąd te rzeczy wie i musicie wiedzieć, że Neville nigdy w swoich wykładach nigdzie o tych równoległych rzeczywistościach nie mówił, więc to nie jest teoria Neville'a. Ale wracając jeszcze, jeden temat taki chciałem poruszyć, ale gdzieś mi teraz uciekł, no nic, to najwyżej wrócimy do niego za chwilę. W każdym razie to jest to właśnie, że będąc na tym poziomie poniżej 200, i to jest to, co Magda powiedziała, tutaj łatwość, sam proces manifestacji jest ok, tylko co dalej? To nasze życie nie zrobi kroku do przodu, kiedy będziemy ciągle w tej samym schemacie. Ci ludzie przychodzą i odchodzą po to, żebyśmy z tego lekcje wyciągali, a nie wracali znowu do tej samej wanny z tą brudną wodą, że tak powiem. Trzeba tą wannę raz na czas przewietrzyć, wymienić wodę na nową, bo tak to będzie zawsze brzydko pachniało, mimo że będziemy cały czas się myli i będziemy uważali, że jest ok. Tutaj ktoś napisał, każdy dzień to nowy początek, dusza się zmienia i nie ma sensu wracać. Coś w tym jest. Aczkolwiek, wracając, branie sobie właśnie, to też pokazuje ten poziom, gdzie jesteśmy. Bo jak sobie bierzemy pewne rzeczy, że z tej koncepcji wezmę to, z tej tamto, po to, bo mi to pasuje, może tak, bo mi to pasuje. Nie tak, że tak jest i tak czuję, tylko branie, bo mi tak pasuje i tak mi jest wygodnie, no to według mnie to ma krótkie nogi. I tak jak powiedziałem, że to do was wróci. Bo dlaczego do was to wróci? Bo podświadomie wy będziecie wiedzieli, że zrobiliście źle. Chociaż nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, ale tego nie ma na tych wyższych poziomach świadomości. Na tych niższych istnieje, bo jak nie wierzycie, to idźcie na ulicę, zapytajcie się ludzi, czy jest dobro, czy jest zło. To nie wam powiedzą, jak może nie być zła, jak nie widzisz, ile wojen się teraz toczy, ile dzieci głoduje na świecie i tak dalej, małe dzieci umierają, czy to jest zło. No i ktoś może powiedzieć, no to jest zło, ale my mówimy o tym wyższym rozumieniu, gdzie nie ma dobra i nie ma zła. I będąc w tych niższych poziomach świadomości, my możemy, wiecie, tak ambicjonalnie podchodzić i mówić, teraz ja jestem Bogiem, ja manifestuję, będzie tak, jak ja chcę. No i okej, tylko musicie pamiętać, że wasza podświadomość jest dosyć sprytną bestią i silną. I nawet kiedy wam się wydaje, że wy już jesteście u steru, to ona wywinie wam taki numer, że momentalnie wrócicie że tak powiem, do szeregu. Bo to jest ciągle ta sinusoida. Czyli mam partnera, udało się, góra sinusoidy, a potem się coś pieprzy, że tak powiem. I dół, depresja. To ja go znowu przyciągnę. Udało się. Góra sinusoidy. Potem znowu źle. I tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest w sferze finansów, wszystkiego, bo to nie ma znaczenia tak naprawdę, o czym mówimy. Mówimy ogólnie o tej jakości naszego życia i cały czas w tej sinusoidzie się będziemy poruszali. A im wyżej jesteśmy, im większe nasze zrozumienie, im większe nasze zrozumienie tego, czym rzeczy są, to nie mamy w ogóle potrzeby takich rzeczy robić. Bo nam się po prostu nie chce. I to, co ja zawsze wam powtarzam, gdyby tutaj przed Jezus i Budda, to by w ogóle o tym nie rozmawiali, o czym my rozmawiamy, tylko by poszli sobie na ryby albo poszli na piwo. I by gadali o dziewczynach, które siedzą obok nich przy barze. Bo na tym poziomie świadomości
Tam nie ma żadnych potrzeb, żadnych oczekiwań. Ta sinusoida jest wypłaszczona. I ktoś powie, no ale co to za życie? No, Całkiem fajne. Tak. inne, bo nie mamy tych wahań. Nawet jak teraz czujemy czasami euforię, to pamiętajcie, że jak czujecie euforię, to jesteście na górze sinusoidy. Wiecie, co się dzieje, jak się jest na górze sinusoidy. I o to chodzi, żeby ważyć to wszystko. Na spokojnie przyjmować zarówno dobre rzeczy, jak i złe, bo pamiętajcie, że dobro jest takim samym osądem jak zło. Bo coś uważamy za dobre, a coś za złe. A w tym najwyższym rozumieniu to wszystko po prostu jest. Więc to, po co my to mówimy i to, co dla nas jest takim sensem tego wszystkiego, to ostatecznie tym sensem jest poznanie siebie i ostatecznie tym sensem jest też, co zawsze wam mówimy, brak autorytetów. Sami sprawdzajcie, nie wierzcie nikomu na słowo, nie wierzcie nam, nie wierzcie Nevillowi, nie wierzcie nikomu, sami testujcie, sprawdzajcie. Jeżeli jakość waszego życia się podnosi i dla was to działa, to róbcie. Jakkolwiek by to nie wyglądało, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale sprawdzajcie, testujcie i nie idźcie, tak jak mówię, żadnych autorytetów. Jedynym autorytetem dla was możecie być wy sami. I to jest ostateczny wyznacznik tego, co jest dla was dobre, co jest waszą prawdą. Robić to, co jest zgodne niejako z waszym sumieniem, ale nie ma czegoś takiego, ale bardziej zgodne z tym, co wam niejako w duszy gra. To, co sprawia wam radość, to, co wydaje się wam, może nie wydaje się, ale to, co czujecie, bo wydawać to się wam mogą różne rzeczy wydawać, ale to, co czujecie, że będzie dla was ok, to po prostu idźcie i róbcie to. Nawet jak to ma być ten ex-partner, widocznie po to tutaj jesteś, żeby jeszcze doświadczyć tego 10 razy, dopóki nie stwierdzisz, że czas zrobić krok dalej i zobaczyć, i wybrać coś innego tym razem, może inaczej po prostu, może coś innego się wtedy okaże, coś się zmieni. Bo pamiętajcie ostatecznie, że tutaj nie ma nic prawdziwego i nawet ja żadnym tutaj specjalistą od Nevilla nie jestem. Jak znajdę czas, zawsze sobie powtarzam, że chętnie bym przestudiował jego nauki, bo ja też nie potrzebuję studiować jego nauk o tyle, bo przesłuchałem 2-3 filmiki, ja wiem, że on dobrze mówi. I nie muszę, że tak powiem, czytać wszystkich książek, bo to jest to. Po słowach jego poznacie, po słowach każdej osoby, po tym, co kto do was mówi, to wy poznacie, na jakim poziomie on jest. Nawet nie musicie mierzyć tych poziomów. Kiedyś na warsztatach wam powiedzieliśmy. Nie musicie mierzyć. Ja nie mierzę nikomu poziomu świadomości, bo wystarczy, że z kimś zamienię 1-2 zdania, ja dokładnie wiem, w którym on miejscu się znajduje. I tak jak Neville używa takich słów, że ja wiem, że on wie, tak nie jest mi potrzebne, żeby po prostu wszystkie jego wykłady zgłębić, aczkolwiek no dużo jest tam zawartej mądrości, tylko naprawdę tutaj trzeba być bardzo uważnym na każde jego słowo i każde jego zdanie, a nie brać sobie to, co mu się podoba, bo wracając tutaj, Neville nigdy nie mówił o równoległych rzeczywistościach i też ta jego złota zasada, chyba to się nazywa, jest coś takiego jak złota zasada, to właśnie mówi, że w pierwszej kolejności to jest to, co też można z Biblii wynieść. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Bo jeżeli ty komuś coś zrobisz, wiesz, że zrobiłeś coś w twojej definicji złego, mimo że powiesz, że to cię nie dotknie, bo jesteś ponad tym, ale podświadomie wiesz, że to jest złe, no to złe do ciebie wróci po prostu. Od tego nie ma ucieczki, znaczy jest. Zrozumienie, wzniesienie się wyżej, wzniesienie się ponad to. Ale to też na to nie jest tak, że się przeczyta wykład jeden. Czasami wystarcza posłuchać, czasami jedno zdanie wystarczy, żeby się przenieść w inną rzeczywistość i myślę, że tutaj wiele osób z was miało takie już doświadczenia też, że jedno zdanie potrafiło zmienić wszystko, mimo że już słyszeliście go 100 razy. Ale ogólnie tak pokrótce, bo mówię, to jest temat, który wypadałoby kompleksowo tych równoległych rzeczywistości zgłębić i tego wszystkiego, co jest. Tym bardziej jeszcze ta dziewczyna konkretnie poruszyła też temat fizyki kwantowej. To jest właśnie fajne, że ona to opiera, że to fizyka kwantowa też na to pozwala. Fizyka kwantowa mówi o równoległych rzeczywistościach, to był bodajże Niels Bohr, który może nie wynalazł, ale odkrył tak zwany skok kwantowy. I co mówi skok kwantowy? Skok kwantowy mówi to, że elektron może być albo tu,
albo tu i nigdy pomiędzy. I co to by to oznaczało? To oznaczałoby to, że my cały czas poruszamy się między różnymi, równoległymi tak zwanymi rzeczywistościami. Ale to bardziej można porównać do zasobów. Neville też to mówi, że wszystko już, kreacja się zakończyła, wszystko już jest. I tak rzeczy same jest. Tylko to bardziej wygląda jak baza danych. Taki zbiór wszystkich naszych doświadczeń, które już są. A my jedynie odtwarzamy je i odtwarzamy to względem też, po pierwsze, poziomu świadomości, na którym jesteśmy, ale odtwarzamy je może inaczej. Mamy dostęp do tej bazy danych, ale w danym momencie możemy doświadczyć tylko jednej rzeczy, bo to, co fizyka kwantowa mówi, że elektron jest gmatwaniną przeróżnych możliwości, to chociażby ten eksperyment słynny Younga o tym mówi, że dopóki nie spojrzymy na elektron, nie zmierzymy go, czyli to jest ten akt nasz pomiaru, to jest akt obserwacji, czyli to, co wysyłamy cały czas do wszechświata, do nas wraca. Dopóki nie spojrzymy, to elektron jest gmatwaniną przeróżnych możliwości. To są te równoległe rzeczywistości, które istnieją, które są. Ale akt pomiaru, akt wyboru sprawia, że elektron rezygnuje ze wszystkich innych możliwości i staje się tą jedną, konkretną, którą my wybieramy, którą my widzimy. Zresztą tu jeszcze w międzyczasie napisałem do Żanety, czy mogę jej przykład użyć, ponieważ to też jednym z takich motorów napędowych do tego, żeby z wami o tym dzisiaj pogadać, była moja rozmowa z Żanetą, tak jak się przypadkowo zgadaliśmy i się temat trochę się pociągnął. No i to było właśnie, stwierdziłem, że w takim razie trzeba by trochę w jakiś sposób naprostować to rozumienie, żeby po prostu nie wykorzystywać tych narzędzi, bo tak jak Żanecie powiedziałem, to jest trochę tak, jakby dziecko weszło do sklepu z narzędziami i wzięło sobie tak, piłę mechaniczną, młotek, nóż, jakieś dłuto, takie 2-letnie dziecko, takie, które już chodzi i zaczęło się nimi bawić. I trochę to jest z tą taką naszą zabawą w tą manifestację, te równoległe rzeczywistości, o których tak naprawdę nikt nie ma większej wiedzy, bo to wszystko jest w sferze mimo wszystko albo czucia, a u niektórych jest to w sferze domysłu. I to jest taka zabawa, gdzie jak się po prostu inaczej. Czasami można, to jest to, co powiedziałem na początku, zamiast mieć fajny efekt, to robimy mimo wszystko 2 kroki w tył, z tym, że to i tak zawsze jest tylko i wyłącznie naszym doświadczeniem. Więc to jest kolejne doświadczenie, z którego możemy wyciągnąć wnioski, nauczyć się następnym razem zrobić inaczej i już wtedy jest to naszą wiedzą się staje. Bo na przykład ktoś mi teraz powie, że ja nie wierzę w to, co ty mówisz. No to o to chodzi, nie wierz właśnie, przetestuj na sobie, ja zawsze polecam, przetestuj, sprawdź. I ktoś na przykład za 50 lat sprawdzi, bo to będzie u niego ten proces trwał 50 lat i mówi, kurde, no faktycznie może następnym razem zrobię inaczej. I to już jest klik. I to już ta dusza jest oto jest mądrzejsza, tą wiedzę zanosi do źródła, wzbogaca tą bazę danych i wszystko jest pięknie. Zawsze, bo zawsze wszystko jest pięknie. Żaneta. No to jest świetnym przykładem tego, że gdzie raz była po jednej stronie, a kiedy pewne rzeczy zaakceptowała, zrozumiała i odpuściła przede wszystkim, to wszystko w życiu się zmieniło. Zresztą zobaczcie ostatnie tygodnie, jak wyglądają u Żanety, albo ostatnie miesiące, a wszyscy, co wiedzą, co byli u nas na warsztatach w zeszłym roku, znają Żanetę i wiedzą też, z jakimi tam tematami sama się borykała. I to, co napisała mi tutaj. Wiesz, ja też kiedyś byłam na was wściekła, jak mówiliście mi, że nie powinna manifestować mojego Kamila. Na szczęście mocno rezonuje... Dobra, nieważne. Nieważne tutaj, co jest napisane dalej. Więc zostałam na waszym pokładzie i dzięki wam szybko zmądrzała. Nie dzięki nam, tylko tak naprawdę dzięki sobie, że byłaś na tyle otwarta, miałaś w sobie na tyle akceptacji, że pomimo sprzecznych sygnałów, to zaufałaś przede wszystkim sobie, zaczęłaś robić tak, jak zaczęłaś robić. Ale właśnie to jest to, że czasami jesteśmy wściekli na to, jak ktoś coś mówi innego, niezgodnego z tym, jakie są nasze przekonania, albo z tym, co my wiemy. I nie zawsze to musi być prawda, dlatego tu wracam po raz kolejny, sprawdzajcie na sobie. Ale dopiero, i tu Żanetka pewnie może wam opowiedzieć, jak ta historia dalej się potoczyła, ale dopiero w momencie, kiedy
przestajemy chcieć na siłę, kiedy wszystko nam pokazuje, że to w ogóle nie tędy droga i tak dalej, a my dalej to brniemy i to jest, słuchajcie, tak, że wy tego nie widzicie. Osoby z zewnątrz mogą to widzieć, ale dla was, którzy jesteście w tej sytuacji, wy tego nie zauważacie nawet. I wy się dziwicie, mówi, jak, co wy gadacie, to tak nie jest. A wszyscy mówią, no ale tak jest, my to widzimy. I w tym momencie, my też w pewnym momencie odpuściliśmy ten temat, mówimy, dobra, Żaneta musi to sama do tego dojść, bo to nie jest kwestia tego, że my coś komuś powiemy i on mówi, no dobra, to teraz będę robił tak. To samemu to trzeba poczuć. I w momencie, jak to poczujesz, to nagle wszystko wtedy zaczyna się zmieniać. I tak właśnie też było w tym przypadku i to jest dobry, można powiedzieć, taki dobry prognostyk dla wszystkich, którzy gdzieś tam się z różnymi rzeczami zmagają w swoim życiu. Że może być inaczej, można wybrać inaczej i ten inny wybór powoduje, że jakość naszego życia nie maleje, tylko wzrasta.